Cześć, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik trochę inny niż do tej pory pojawiały się na moim kanale. Nie będą to kosmetyki, nie będą to ubrania. Będzie to test szczotki parowej Silvercrest z Lidla, którą kupiłam ostatnio. I pomyślałam, że nagram dla Was test i sprawdzę, jak działa i czy warto było ją kupić. Szczotka parowa w Lidlu kosztowała 49 zł. Na pewno słyszałyście nieraz o takich urządzeniach parowych, steamerach, które wykorzystywane są właśnie do rozprasowywania ubrań bez dotyku, bez użycia żelazka, tylko za pomocą pary. I właśnie ta szczotka parowa ma być taką alternatywą dla tego urządzenia, które jest dość kosztowne. Przejdźmy do tego, jak szczotka wygląda, jak całe to urządzenie jest skonstruowane. Więc zacznijmy od tego, jak ta szczotka wygląda. Przypomina trochę swoim wyglądem zwykłe żelazko z wydłużoną rączką, ma pojemniczek na wodę, ma takie pokrętełko, którym możecie sterować temperaturą. Jest jedna kropeczka, dwie kropeczki, trzy kropeczki, czyli tak jak na zwykłym żelazku. Pod spodem jest taka stopka, nie wiem czy to jest metalowa, raczej tak, i ona się grzeje. Na wierzch mamy taką nakładkę plastikową, na tej nakładce jest szczotka, właśnie dość takiego twardego włosia i taki czerwony trójkącik z takiego jakby materiału. Jest też światełko, które po podłączeniu do prądu powinno się zaświecić i powinno zgasnąć wtedy, kiedy urządzenie jest gotowe do użycia. No i pod spodem jest też przycisk, którym uwalniamy właśnie te wybuchy pary. Mamy do tego dołączony taki mały kubeczek, 70 ml bodajże ma pojemności i dzięki temu kubeczkowi nalejemy dokładnie taką ilość wody, jaka mieści się po prostu w tym pojemniku w szczotce. Szczotka posiada też metalową podstawkę, dzięki której możemy odłożyć to urządzenie tam, gdzie chcemy, bez przejmowania się, że coś przypalimy. Ponieważ ta parownica, tak na nią mówię roboczo, posiada właśnie taką płytkę, tak jak w żelazkach, która się grzeje, więc no ta podstawka jest dość potrzebna. Używałam ją już wcześniej jako żelazka na koszuli i sprawdziła się tak sobie, głównie przez to, że ma taki nietypowy kształt. Żelazko jednak trzyma się z góry i jest ten nacisk dłoni, a tutaj jest ta rączka z boku i tak średnio mi się jej używało, ale biorąc pod uwagę, że głównym działaniem tej szczotki jest naparowywanie ubrań, to małe żelazeczko też całkiem fajnie może spełnić swoją funkcję. Gdzieś na wakacjach, jak jedziemy, jest dosyć małych rozmiarów, więc wszędzie się zmieści. Samo urządzenie wydaje się bardzo łatwe w obsłudze, wystarczy je podłączyć do prądu, poczekać aż kontrolka zgaśnie, nacisnąć kilka razy ten przycisk odpowiadający za sterowanie parą i urządzenie jest gotowe do używania. Dzisiaj postanowiłam przetestować je dla Was w ten sposób, że nie tylko pokażę Wam to, jak ono wygląda, ale też pokażę Wam, jak to działa, więc przygotowałam sobie ubrania, które są dość zmięte, dość takie pomiętolone. I sprawdzimy, czy po prostu ta szczotka jest warta swojej ceny i czy warto ją kupić i czy w ogóle się sprawdza, czy robi to, co ma robić. A ma wyczesywać, usuwać zmechacenia, naparowywać i prasować ubrania. Więc to obiecuje nasz producent i to podobno jest właśnie 4 w 1 razem z tą szczotką, ma usuwać zmechacenia, więc wszystko to dla Was dzisiaj sprawdzę. Szczotka ma pobór mocy 1000 W. Co mnie niewiele mówi, ale może kogoś z Was zainteresuje. Do testu wybrałam 2 ubrania. Jeden t-shirt bawełniany i kurtkę z materiału takiego dość sztucznego, także sprawdzimy, jak się rozprasowywało i czy w ogóle to dało radę. I na pierwszy rzut poszła kurtka. Jak widzicie, ciężko ją było rozprasować. Dużo razy w jednym miejscu musiałam naciskać parę, żeby cokolwiek uzyskać. I no, musiałabym nad nią troszeczkę dłużej popracować, żeby dało jakiś efekt. Kolejnym ubraniem był t-shirt bawełniany, który myślałam, że na 100% po prostu się nie rozprasuje, a jednak się rozprasował. Wystarczyło kilka naciśnięć, kilka wyrzutów pary i wszystko ładnie się rozprasowało, także jest to super opcja, jeśli macie jakieś droższe t-shirty albo takie, których boicie się prasować ze względu na jakieś aplikacje, na jakieś nadruki, to myślę, że to będzie fajna sprawa, bo no nie musicie po nich jeździć żelazkiem.
A niektóre t-shirty po przeprasowaniu żelazkiem już nie wyglądają tak jak do tej pory, więc fajnie użyć właśnie tej parownicy. Ja je kupiłam głównie ze względu dlatego, że mam sporo ubrań, które mają falbangi, teraz bardzo modne, więc prasowanie falbanek w ogóle mi nie szło, więc do tej pory używałam do parowania żelazka, które też ma taką opcję, ale żelazko jest dosyć ciężkie i no te wyrzuty pary nie były takie, jakbym chciała i nie dało się tego doprasować w taki sposób, jakbym chciała, żeby to wyglądało, ale roboczo w domu jakoś dawało radę. Więc myślałam, że spróbuję z tą parownicą, głównie dlatego, że jest bardziej poręczna i jest po prostu do tego stworzona, więc powinna działać. Więc jeśli chodzi o bawełniany t-shirt, parownica daje radę. Natomiast jeśli chodzi o tą kurtkę różową, ona była bardzo zmięta, bo wyciągnęłam ją wcześniej z szafy, ona nie wisiała na wieszaku, więc jej doprasowywanie może zająć trochę więcej czasu. Czerwona bluzka, jak widzicie, dała radę. Parownica dała radę, wyprasowała, wygładziła. Nie ma żadnych fałdek, nie ma żadnych zagnieceń. Wszystko jest tak, jak ma być. Także z 2 rzeczami dała sobie radę, z 1 rzeczą no tak niekoniecznie. Co jeśli chodzi o tą szczotkę, bo całe urządzenie nazywa się szczotka parowa, więc głównie wydaje się, że chodzi o tą szczotkę, ale niestety ta nakładka, która ma na sobie szczotkę, no nie do końca się sprawdza, bo szczotka jest bardzo ostra, bardzo twarda i jeśli chodzi o rozprasowywanie swetrów, to na pewno nie polecałabym przejeżdżania tą szczotką po swetrze i też w ogóle nie polecałabym przejeżdżania tą szczotką po niczym, bo mam wrażenie, że kiedy przejeżdżam nią po ubraniu, to ubranie się mechaci, więc samo to zbieranie kłaczków, samo zbieranie właśnie tych zmechaceń, to nie będzie miało w ogóle miejsca, jeśli chodzi o tą szczotę, bo po prostu według mnie jest zbyt sztywna, zbyt twarda i nie poradzi sobie ze zbieraniem zmechaceń, a tym bardziej włosków, czy to kocich, czy innych zmechaceń. Do tego najlepiej po prostu wykorzystać rolkę. Parownica na tej nakładce ma też taki czerwony trójkącik. Chyba ten trójkącik jest odpowiedzialny za zbieranie włosków, co też nie bardzo działa, bo no nie wiem, w jaki sposób mają się do niego przyklejać, nie wiem, w jaki sposób ma to zbierać, więc to też nie zdaje egzaminu w ogóle. Aczkolwiek cała nakładka jest o tyle fajna, że mamy taką jakby osłonkę tej stopki żelazkowej. Nawet jak mamy przekręcone na 3 oczka, czyli na największą temperaturę, mamy pewność, że nie dotkniemy tą stopką żelazkową ubrania. Więc jeśli macie jakieś bardzo delikatne bluzki z materiałów właśnie takich poliestrowych, bardzo delikatnych, które nie mogą być prasowane na wysokich temperaturach, to macie tą pewność, że dzięki nakładce plastikowej nie dotkniecie i nie spalicie, nie przypalicie, nie stopicie tego materiału. Także to jest o tyle fajne. Natomiast szczotka i ten czerwony materiał na nakładce w ogóle się nie sprawdzają. Także już tak podsumowując, jakie są plusy i minusy tego urządzenia. Największym plusem jest jednak cena, 49 zł za takie urządzonko, które troszeczkę imituje nam taką wielką parownicę Steam Mastera, które możemy używać w domu, które możemy potestować i sprawdzić, czy w ogóle takie urządzenie jest nam potrzebne. To jest fajna sprawa. Możemy sprawdzić, czy w ogóle potrzebujemy takiego sprzętu i czy nam się sprawdza i czy warto zainwestować większe pieniądze w lepszy sprzęt, droższy sprzęt. Kolejnym plusem jest jej wielkość i poręczność. Jest dość poręczna. Kolejnym plusem jest jej wielkość i poręczność. Jest to dość małe urządzenie, także mieści się wszędzie, nie musi gdzieś osobno stać w kącie, w szafie, tylko po prostu gdzieś do szuflady możemy schować. Poręczność też jest jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o parowanie, trzymamy wszystko w jednej ręce, jest zbiorniczek, jest dobrze usytuowany guziczek do pary, także to jak najbardziej na tak. Kolejnym plusem jest działanie. Wydaje mi się, że działa w porządku i na tyle, na ile ja potrzebuję na rozprasowywanie falbanek i na prasowanie w ostatniej chwili przed wyjściem jest jak najbardziej w porządku. Nie muszę rozkładać deski do prasowania, nie muszę wyciągać żelazka, po prostu podłączam, psyk, psyk, psyk
i jest wyprasowane na tyle, że mogę to ubrać i nie przejmować się ubraniami, że mają falbanki, czy nie mają falbanek, czy mają nadruki, czy mają hafty. Do tej pory jednak jeśli kupowałam takie ubrania, to zwracam uwagę, jak ja to będę prasować, jak to w ogóle doprasować, jak to w ogóle ubrać takie zmięte. Także teraz się tym nie przejmuję, kupuję takie ubrania, jakie mi się podobają. Mam w domu właśnie taką parownicę, która w miarę działa, wiem, że w czarną godzinę mogę jej użyć. I teraz przejdźmy do minusów, bo jest też ich trochę. Na pewno takim sporym minusem jest mały zbiorniczek. Ten zbiorniczek, który właśnie znajduje się wewnątrz urządzenia. Ten zbiorniczek Wam starczy mniej więcej na 1 do 1,5 ubrania, więc dosyć często musicie uzupełniać wodę. Musicie pilnować, żeby ten poziom wody był mniej więcej stały, żeby jej nie brakło, bo po prostu zabraknie Wam wyrzutów pary. Ja do tego zbiorniczka nalewam wody destylowanej, tak się powinno robić, tak powinno się nalewać do żelazka, tak powinno się nalewać właśnie do wszelkich urządzeń, które korzystają z pary. To dlatego, że po prostu u mnie w domu ta woda jest bardzo, bardzo twarda i na początku, kiedy chciałam przetestować to urządzenie, a nie miałam wody destylowanej, nalałam zwykłej wody i niestety pierwsze co zauważyłam to kamień, który wylatywał razem z parą, więc polecam Wam zaopatrzyć się w wodę destylowaną. Możecie ją kupić w supermarketach, ewentualnie na każdej stacji benzynowej. Minusem jest też długi czas nagrzewania, że nie od razu możemy z niej skorzystać, tylko musimy poczekać, aż kontrolka zgaśnie i dopiero możemy użyć pary. To samo się dzieje w trakcie parowania, gdzie po prostu po kilku naciśnięciach przycisku również musimy chwileczkę poczekać, aż parownica się nagrzeje, zamieni tą wodę w parę. Także co chwilę musimy przerywać parowanie i czekać na to, aż urządzenie się nagrzeje. To też wydłuża cały proces parowania i trochę marnuje czas i pieniądze. To też wydłuża cały czas parowania, bo musimy czekać, aż ta parownica się nagrzeje. Więc to by było wszystko. Plusy, minusy działania tego urządzenia i moja opinia na ten temat. Czy warto ją kupić? Myślę, że jest ok, jak za cenę 49 zł możecie ją kupić, możecie przetestować i sprawdzić. I wydaje mi się, że jest w porządku. No, jeśli macie żelazka z funkcjami pary i działają bez zarzutu, albo jeśli macie turystyczne małe żelazeczko, które zabieracie ze sobą na wakacje, to wtedy ta parownica Wam jest niepotrzebna. Ale jeżeli nie macie takiego urządzenia poręcznego, jeśli macie dużo ubrań takich ciężkich do wyprasowania, czy chcecie odświeżyć niektóre ze swoich ubrań, to myślę, że warto kupić, warto przetestować, spróbować, jak to w ogóle działa. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym urządzeniu. Czy macie, czy zastanawiałyście się nad zakupem, widziałyście może w Lidlu gdzieś. Widziałam też, że były w kolorze czarnym do wyboru i właśnie takim jak ja mam, biało-fioletowym. Co w ogóle sądzicie o marce Silvercrest, którą właśnie można kupić w Lidlu, czy jest ok, czy nie bardzo. Na pewno jakieś rzeczy od nich macie u siebie w domu, także chętnie dowiem się, napiszcie mi w komentarzach, jak się sprawdzają, czy to są urządzenia warte swojej ceny, czy raczej nie bardzo, czy raczej uważacie, że to jest taka podróbka. Dajcie znać, chętnie się dowiem. To byłby koniec testu, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam w wyborze. To urządzenie było dostępne jakieś 2 tygodnie temu, ale wiem, że często pojawiają się powtórki, pojawiają się ponownie te same produkty, może w innej szacie graficznej, może inaczej wyglądające, z innymi funkcjami, ale co jakiś czas pojawiają się te same rzeczy. Więc mam nadzieję, że tym filmikiem pomogłam Wam podjąć decyzję. Także dzięki za oglądanie. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich filmików, więcej testów, rzeczy, które nie są kosmetykami, nie są ubraniami, ja chętnie dla Was takie filmiki nagram i się z Wami nimi podzielę. Zapraszam Was też do subskrybowania mojego kanału. Bardzo się cieszę, że Was przybywa, bardzo się cieszę, że oglądacie moje filmiki i komentujecie. To jest dla mnie bardzo motywujące do działania, do nagrywania lepszych filmików, lepszej jakości. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Zapraszam Was też do moich mediów społecznościowych, na Facebooka, na Instagrama i również na bloga. Najłatwiej będzie Wam mnie znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarkę niku Macios. Także ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!